dzisiejszym filmie pokażę, jak w małym pomieszczeniu zrobić realistycznie wyglądającego green screena, który jest przydatny zarówno do nagrywania filmów, jak i do robienia transmisji na żywo. Powiem także o 5 najważniejszych rzeczach, które powinniście robić i jednym błędzie, którego trzeba unikać, a popełnia go praktycznie każdy. Pokażę także triki, które pomogą ukryć to, że korzystacie z green screena, tak jak ja w tym momencie. Pierwsza rzecz to oczywiście tło do green screena. I tutaj polecam Wam wykorzystać tło papierowe. U siebie w studiu korzystam z teł marki Savage, które gorąco polecam, bo nawet przy wielokrotnym użytkowaniu będą się one mniej zginać i falować niż te tańsze odpowiedniki. Do zawieszenia tła używam sufitowego systemu uchwytów, dzięki czemu mogę szybko rozwinąć i złożyć tło i zajmuje ono bardzo mało miejsca. Ale możecie także tło rozwiesić na 2 statywach oświetleniowych i poprzeczce. Na rynku dostępne są też green screeny wykonane z materiału, które można jeszcze łatwiej magazynować niż rolkę papieru, ale przy korzystaniu z takiego green screena trzeba pamiętać o tym, żeby takie tło dobrze naciągnąć, aby uniknąć zagnieceń, bo tam powstaną błędy w kluczowaniu. Jeżeli jesteście graczami, potrzebujecie używać green screena wyłącznie przy ciasnych kadrach od pasa w górę i macie na dodatek mało miejsca, to polecam Wam ekrany od firmy Elgato, które można kupić w wersji rozwijanej i w wersji do zawieszenia. Sprawdzają się one naprawdę znakomicie i zajmują bardzo mało miejsca. Jeżeli zastanawiacie się, jaki kolor tła wybrać, to może być ono zarówno zielone, jak i niebieskie. Chodzi jedynie o to, żeby wybrać kolor, który nie będzie pojawiał się na ubraniach czy rzeczach, które macie na sobie. Słuchajcie, a co zrobić, jeśli nie macie tła z green screenem? Najprościej możecie użyć lamp LED RGB, oświetlić gładką, najlepiej białą ścianę i usiąść możliwie daleko od ściany. Dzięki czemu unikniecie sytuacji, w której światło odbite od ściany będzie powodowało zielony zafarb na waszej postaci i całe tło też powinno się dobrze kluczować. Druga istotna rzecz to oświetlenie tła. Żeby program mógł bezproblemowo usunąć zielone tło, trzeba je równo i miękko doświetlić. Jest to bardzo istotne, tak żeby na całym tle były jak najmniejsze różnice w odcieniach koloru zielonego. Zobaczcie, jak różni się kolor zielony na brzegach tła, jeżeli oświetlimy go tylko z jednej strony. Od strony lampy mamy jasny, intensywny kolor, natomiast z drugiej strony mamy ciemniejszą zieleń. Tego chcemy uniknąć. Dlatego idealnie jest zastosować 2 takie same lampy, także polecam używać dużych i miękkich źródeł światła. U siebie w studio wykorzystuję do tego 2 lampy. Nunlight FS200 z założonym softboxem o wymiarach 80 na 120 cm oraz Nunlight Forza 200, która także ma założony softbox 80 na 120. I tak jak widzicie, ustawiam je po lewej i po prawej stronie kadru na tej samej wysokości i moc w obu lampach ustawiona jest na około 50%. Do ustawienia odpowiedniego oświetlenia można zrobić próbne nagranie i później wrzucić taki klip do DaVinci i sprawdzić, jak się kluczuje tło, ale można też wykorzystać aplikację Green Screener. Ustawiamy telefon na statywie, tak żeby całe tło było dobrze widoczne oraz klikamy na ekranie i sprawdzamy przy odpowiednim progu, jak tło się kluczuje, czy nie ma zbyt ciemnych lub zbyt jasnych obszarów. I chodzi o to oczywiście, żebyśmy uzyskali jak najbardziej równomierne oświetlenie, tak żeby aplikacja pokazywała nam jak największy zaznaczony obszar. Następnie korygujemy lampy, tak żeby cała powierzchnia green screena była równo oświetlona. Jeżeli szukacie budżetowych rozwiązań, możecie do oświetlenia tła wykorzystać panele LEDowe, takie jak te tutaj. Jednak w takim przypadku warto światło zmiękczyć, na przykład montując takie parasolki transparentne przed panelami, ewentualnie kalkę techniczną. Ale tak jak widzicie, efekty nie są aż tak dobre jak przy użyciu softboxów, jednak musicie pamiętać o tym, że panele są dużo mniejszym źródłem światła, także w małym pomieszczeniu mogą się one lepiej sprawdzić. Natomiast, tak jak wspomniałem, warto zmiękczyć to światło, żeby uzyskać jak najbardziej równomierny strumień światła. Jak widzicie, światło do oświetlenia tła umieszczam po bokach, mniej więcej w tej samej odległości od tła, w której sam siedzę. Dzięki temu tło jest równo oświetlone, a lampy nie zasłaniają green screena. To jest bardzo istotne w tak małym pomieszczeniu. Pamiętaj o świetle z kontry. Najlepiej takie światło umieścić za sobą, nisko na statywie lub umieścić go na statywie oświetleniowym z takim ramieniem boom. To światło ma na celu oświetlenie konturu postaci po to, żeby jeszcze ładniej i dokładniej postać była wycięta z tła. W moim setupie jako światło konturujące używam lampy Nunlight Forza 60 z czaszą, którą dostałem w zestawie. Jest to lekka,
mała lampa, która jest ustawiona na statywie Neewer Pro z ramieniem Boom Avenger D600 Mini. Ustawiona jest ona blisko tła, na takiej wysokości, żeby nie była widoczna w kadrze. Jeżeli ustawiacie taką lampę, warto zwrócić uwagę, żeby nie powstawały przy tym flary w obiektywie. Jeżeli coś takiego zauważycie, oczywiście najprościej jest podnieść lampę i zmienić kąt padania światła. Forza 60 ustawiona jest w ten sposób, żeby świeciła mi w plecy, co daje jasną obwódkę wokół mojej postaci i zmniejsza przy tym zielony zafar powstały od tła. Trzecia rzecz. Oświetlenie osoby, czyli oświetlenie pierwszego planu powinno być zależne od tego, na jakie tło będziemy się wklejać i jaki efekt chcemy uzyskać. To jest bardzo ważne. Moim głównym światłem jest lampa Nunlight FS150 z dużym softboxem parabolicznym Nunlight Softbox Parabolic 120 cm. Można oczywiście zastosować mniejszy softbox, na przykład taki Nunlight Parabolic 90 cm. Jest to dużo mniejszy softbox niż ten tutaj, jednak lubię stosować duże softboxy, ponieważ dają one delikatniejsze cienie na twarzy i ładne przejścia między jasną częścią twarzy a tą zacienioną. Lampa umieszczona jest po mojej lewej stronie na statywie Neewer Pro na wysokości około 2 metrów, a kąt padania światła to jest około 45 stopni i moc lampy ustawiona jest na około 50%. Po drugiej stronie, tutaj po prawej, ustawiłem blendę. Jest ona przyczepiona do statywu takim giętkim uchwytem z 2 klipsami i ma ona za zadanie odbijać część światła z lampy głównej i rozświetlać zacienioną część mojej twarzy. Ustawiając lampę, zawsze oczywiście warto spróbować różnych ustawień, żeby zobaczyć, który efekt nam najbardziej odpowiada. No i oczywiście warto pamiętać o tym, że to jak chcemy być oświetleni, jak chcemy wyglądać na filmie, to oczywiście kwestia indywidualnego naszego gustu. Aparat jest ustawiony na statywie w odległości około 2 metrów ode mnie i obiektyw ustawiony jest na ogniskowej około 40 mm. Dobór ogniskowej, pozycja aparatu powinien być ściśle związany z tym, jaki kadr planujemy i jakie tło będziemy podkładać w postprodukcji i co zamierzamy robić na green screenie. Trzeba oczywiście pamiętać o ograniczeniach, jakie powoduje green screen. Szczególnie ciężko pracuje się na wąskim tle i w małej przestrzeni, tak jak ja w tym momencie. Przy nagrywaniu na takim tle nie możemy wykonywać żadnych ruchów poza nim. Na przykład machać rękami czy wychodzić, ponieważ będzie to od razu widoczne na filmie. W aparacie używam przysłony między f4 a f5,6, ponieważ chcę, żeby moja cała postać znajdowała się w głębi ostrości i była ostra, ale jednocześnie chcę, na ile to tylko możliwe, rozmyć tło, żeby ukryć jego niedoskonałości. Natomiast ISO w aparacie najlepiej trzymać na jak najniższym poziomie, żeby nie powstawał zbędny szum, ponieważ ten zbędny szum może później utrudniać nam kluczowanie naszego tła. Jeżeli chcemy uniknąć pojawienia się przebitek zielonego tła, na przykład wtedy, kiedy ruszamy ręką, warto wtedy ustawić krótszy czas w aparacie. Przykładowo, nagrywając ten film w 30 klatkach na sekundę, optymalnie ustawiłem czas na 1/60, ale mogę ten czas skrócić do 1/125, żeby przy ruchu ręką kontur mojej dłoni był ostrzejszy, przez co zielone tło będzie mniej widoczne. To oczywiście bardzo pomoże algorytmowi programu w usunięciu właśnie tego zielonego tła. Ważna jest także odległość od tła do miejsca, w którym siedzę. Im dalej, tym lepiej. Ograniczeniem w tym przypadku jest jedynie szerokość tła i wymiary pomieszczenia, w którym się znajduje. Chodzi tutaj o jak największą separację tła od pierwszego planu, tak żeby tło oświetlić zupełnie innym światłem niż pierwszy plan, czyli mnie. Bo stojąc lub siedząc blisko tła możemy rzucać cień, co będzie prowadziło do problemów z usuwaniem green screena na etapie postprodukcji albo w czasie transmisji na żywo. Ale także światło odbite od green screena będzie padało na nasze ubranie, powodując zielony kontur wokół postaci, co także będzie stwarzało problem przy kluczowaniu. Na green screenie możecie zastosować kilka sztuczek, które sprawiają, że efekt wklejania na inne tło będzie wyglądał lepiej i bardziej realistycznie. Jedną z takich rzeczy, które sprawiają wrażenie, że jesteśmy w danej przestrzeni ze zdjęcia za nami, jest oświetlenie i odpowiednie dopasowanie go do scenerii z tła. Ważny jest kierunek padania światła, jego kolorystyka, moc, a także charakter tego światła. Jeżeli podkładamy zdjęcie, w którym znajdują się duże okna, na przykład z lewej strony, warto też z lewej strony
umieścić oświetlenie główne naszej twarzy. Wtedy widz będzie miał wrażenie, jak gdyby to światło pochodziło rzeczywiście z tych okien. Ten rodzaj światła idealnie odwzorują na przykład duże softboxy, tak jak w tym przypadku ten Nunlight Parabolic 120. Ewentualnie, jeżeli mamy problem z ustawieniem światła w naszym studiu po danej stronie, możemy zdjęcie wrzucić do Photoshopa i zrobić odbicie lustrzane w poziomie. Robi się to bardzo prosto, klikając Ctrl-T, a następnie wybierając opcję odbicia Flip Horizontal. Jeżeli na naszym zdjęciu pojawia się w tle ciepłe źródło światła, możemy po tej samej stronie ustawić lampę, która będzie też generowała takie samo źródło światła, dając na naszej skórze, ubraniu czy przedmiotach taki sam efekt. I możemy do tego użyć zwykłej lampy z odpowiednią żarówką lub oświetlenia LEDowego, na przykład takiej małej tuby Nunlight PavoTube 6C2, którą ustawimy lekko za nami na statywie. Na lampie wystarczy tylko ustawić odpowiednią moc, w tym przypadku 100% i temperaturę barwową na 2700 Kelvinów, co da efekt ciepłego oświetlenia. Jeżeli w tle pojawiają się efekty świetlne, tak jak w tym przypadku od słońca przechodzącego przez żaluzje okienne, można ten efekt także odwzorować na rzeczach, które znajdują się wokół nas, używając lamp z projektorem efektów, który możemy przyczepić na przykład do lampy Nunlight Forza 60. Projektor ma kilka płytek wzorami, którymi możemy świecić na przykład na stół, przy którym siedzimy. Czasem na naszym tle mogą pojawić się kolorowe światła, które także można odwzorować na naszej postaci, używając małych paneli LEDowych, takich jak ten Nunlight Litho-Light Panel 5C, ustawionych oczywiście na dany kolor. Wystarczy takie lampy ustawić na dodatkowych statywach, tak aby kolorowe światło padało na nas na przykład z tyłu lub z przodu. Także czasem oświetlenie pierwszego planu powinno być wykonane cieplejszym światłem, tak aby było ono zgodne z tym światłem z tła. Jeżeli wasza lampa nie ma akurat regulacji temperatury, można skorzystać z foliowych żeli CTO, które nałożone na lampę zmieniają jej temperaturę tak, aby dopasować ją do oświetlenia ze zdjęcia w tle. A teraz możesz zobaczyć, jak wygląda oświetlenie od zera i co dają poszczególne źródła światła. Po pierwsze, rozwijam tło. Włączam lampę Nunlight FS200 do oświetlenia tła po lewej stronie, następnie Nunlight Forza 200 po prawej. Teraz czas na lampę Nunlight Forza 60 z kontry. Teraz włączam lampę główną Nunlight FS150 z dużym softboxem po lewej stronie. Ustawiam blendę, która rozświetla moją twarz i włączam lampę doświetlającą Nunlight PavoTube 6C2 ustawioną na 2700 Kelvinów. Jeżeli masz już przygotowanego green screena, teraz możesz kliknąć w jeden z wybranych filmów, żeby nauczyć się, jak szybko i poprawnie usunąć go w DaVinci Resolve lub jak zrobić transmisję na żywo i usunąć tło w OBS-ie.